Witam przed mikrofonem Kasia Forest i mój dzisiejszy gość Tomek Lenert. Tomek jest nauczycielem buddyjskim oraz autorem książki Oszuści w szatach, która traktuje o konflikcie w buddyzmie tybetańskim. Witam Cię, Tomek. Ja witam, bardzo miło mi tu być z wami. Tomek, urodziłeś się w Polsce, ale wiem, że większość dzieciństwa i młodości spędziłeś na podróżach zagranicznych. Jak to się stało, że spotkałeś buddyzm na swojej drodze? No, tak się stało, bo się chyba musiało tak stać. Ja buddyzm spotkałem w Polsce w czasie stanu wojennego. Ci, kto jeszcze pamiętają te czasy. Był to rok 82 i my, moi wszyscy najbliżsi przyjaciele, byliśmy bardzo zaangażowani w Solidarność. Pochodzę z Gdańska. Byliśmy bardzo zaangażowani na różnych poziomach wówczas w Solidarność i kiedy przyszedł 13 grudnia 1981 roku stan wojenny, było to niejako, straciliśmy, tak jak wszyscy, cały kraj, straciliśmy całkowitą nadzieję na kiedykolwiek odzyskania wolności. Ja, było to ogromny szok i wstrząs dla całego kraju, dla wszystkich. I w związku z tym, że ta rzeczywistość zewnętrzna zaczęła być tak nieprzyjemna, zaczęliśmy szukać czegoś wewnętrznego. I tutaj pół roku po stanie wojennym dowiedzieliśmy się, że do Gdańska przyjeżdża mistrz buddyzmu tybetańskiego. Była to niejako celowa polityka. Komuniści chcieli, żeby młodzi ludzie interesowali się systemami filozofii wschodniej, po to, żeby osłabić wpływ Kościoła katolickiego. Tak? Kościół katolicki był, jak wiemy, wtedy bardzo niejako politycznie bardzo pozytywną rolę tutaj spełniał dla naszej wolności. W związku z tym szukaliśmy czegoś, szukaliśmy jakiejś odpowiedzi wewnętrznej. I wszystkie oferty wówczas w Polsce na rynku były albo bardzo dziecinne, albo po prostu nieinspirujące. Tak? I nagle przyjechał Lama Ole. Tak jak to Dali mówi, że przyjechał w 82. I ci, co pamiętają, można powiedzieć, komunizm to była kolektywna depresja. Wszystko było szare, nieprzyjemne, depresyjne, nieinspirujące. Jeśli pamiętamy, publicznie nie mogliśmy okazywać niejakiej radości. Ktoś, kto był radosny publicznie, był niebezpieczny. Dlaczego się tak cieszysz? Czym się tu cieszysz? Można tylko było być publicznie zadowolonym, jeśli ktoś był pijany. To było to społecznie akceptowane. I nagle tutaj przyjechał ktoś, kto wybuchał radością wewnętrzną. I był to stan całkowicie trwały, ciągły. I czegoś takiego nie widzieliśmy jeszcze. I wszyscy, nie tylko, że Lama Ole mówił coś, co było inspirujące i przekonywało nas bardzo, ale niejako przeżywał to, co mówił. Ja? Był najlepszym dowodem, że buddyzm nie jest tylko filozofią na poziomie abstrakcyjnym, ale że my zaczynamy doświadczać tego, o czym Buddha mówił. I to było tak fascynujące, że każdy chcieliśmy niejako kawałek umysłu Lamy Olego i przeżywać dokładnie to samo, co on przeżywał. I tak się wszystko zaczęło. Zatem praktykujesz buddyzm tradycji tybetańskiej, w którym duże znaczenie ma osoba nauczyciela. Nie można nauczyć się medytacji, nauczyć się praktyki buddyjskiej z książek? Są różne poziomy, które Buddha dał nauk i metod. I to zależy, na którym poziomie się otwieramy i na którym poziomie chcemy tutaj praktykować. Na pewnym poziomie, podstawowym poziomie można pewne teksty medytacyjne odtworzyć, można medytację odtworzyć z tekstów medytacyjnych. Jest to możliwe. Na poziomie Vajrayany czy też diamentowej drogi przekaz osobisty jest tutaj niezbędny. Od nauczyciela do ucznia i nauczyciel z kolei otrzymał ten przekaz od swojego nauczyciela. Czyli zależy, na którym poziomie chcemy tutaj praktykować. I Buddha tutaj nie chodzi o to, że jeden poziom jest lepszy, drugi poziom jest gorszy. Każdy poziom jest dobry. Zależy to od nas, od osób, które chcą praktykować, czy są w stanie zrozumieć i otworzyć się na ten poziom.
Czym jest zatem medytacja i czy warto medytować? Po 33 latach medytacji chcę powiedzieć, że my jako buddyści nie jesteśmy misjonarzami. Nie chcemy tutaj nikogo przekonać, nie chcemy nikogo nawrócić, nie gonimy za ludźmi. Ja nie muszę wyjść tutaj w Dublinie na O'Connell Street z hasłem, które mówi koniec się już zbliża. Czy coś w tym rodzaju. Nie robimy tego. Ja nie mówię, że buddyzm jest lepszy czy gorszy. Ja tylko mówię, że buddyzm jest lepszy dla mnie. Czy mówię tutaj z punktu widzenia i prawdopodobnie jeśli różne systemy duchowe czy religie nie prześladują kobiet i nie nawołują do świętych wojen, to my jako buddyści nie mamy z tym żadnych problemów. Czyli ja tutaj to, co mówię, to nie z punktu widzenia, żeby namawiać, przekonywać czy nawracać i tak dalej. Ja tylko mówię z punktu swojego widzenia i z punktu widzenia przykładów moich nauczycieli. I rzeczywiście z tego punktu widzenia po 33 latach ja bym powiedział, że mamy metody medytacyjne, które możemy wprowadzać w nasze życie dzienne. Ja nie muszę stać się egzotycznym, nie muszę przestać jeść czegoś, zacząć jeść czegoś innego, nie muszę przestać rozmawiać z moimi przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Mogę to wszystko robić i mam pewne metody, które mogę wprzęgnąć te metody w moje życie codzienne. I najbardziej unikalną metodą, którą Buddha nadaje, jest właśnie medytacja. I czym jest buddyjska medytacja? Tutaj od początku chcę powiedzieć, prawdopodobnie najważniejsze, co tutaj powiem w całym tym wywiadzie, że Buddha, czy nasz nauczyciel, oświecony nauczyciel, nie jest niczym innym jak zwierciadłem dla naszej własnej doskonałości, której dzisiaj nie jesteśmy w stanie przeżyć czy doświadczyć. Dlatego potrzebujemy Buddę czy nauczyciela, który niejako staje się tym sprzężeniem zwrotnym dla naszego własnego przeżycia. Medytacja buddyjska na drodze diamentowej drogi można by tutaj określić najlepiej jako koncentrowanie się na doskonałości w przestrzeni na zewnątrz i doświadczenie tej doskonałości w naszym umyśle wewnątrz. Tomek, skoro już medytujemy, to jak możemy się przekonać, że nasza medytacja przynosi efekt? Skąd wiemy, że dobrze medytujemy? Okej. Gwarancją tego, że medytujemy dobrze jest, że po pierwsze dostajemy tą medytację od naszego nauczyciela i gwarancją, że robimy to poprawnie, gwarancją, że robimy to z naszą grupą medytacyjną. Całość osób, z którym medytuję, jest gwarancją, że robię to poprawnie. W buddyzmie medytacja jednym z warunków prawidłowej medytacji jest, że nie oczekuje tutaj wyników. Nie koncentruje się na jakimś oczekiwaniu pewnych efektów. Efekty przychodzą same z siebie. I nie jest to rewolucja, jest to ewolucja. A jak to rozpoznaję? W życiu rozpoznam to. Przyjdzie moment, kiedy przypomnę sobie, dokładnie w tym momencie wybuchałem gniewem, czy zazdrością, czy też dumą, czy nie byłem w stanie być inspiracją dla innych. I nagle po latach zauważam, że coś takiego nie pojawia się. Wręcz odwrotnie. Ludzie zaczynają do mnie przychodzić i pytać się mnie coś. Zaczynam być bez specjalnie starania się, zaczynam być spontanicznym przykładem dla innych. Tomek, jeżeli któryś z słuchaczy teraz, słuchając tego, co mówisz, miałby ochotę zacząć medytować, ale nie ma w okolicy ośrodka nie tylko buddyjskiego, ale nawet diamentowej drogi, to jak zacząć medytować? Jakieś może dałbyś wskazówki naszym słuchaczom? A więc najlepsza wskazówka jest skontaktować się z pewnym autentycznym ośrodkiem buddyjskim. Nie? Co jest najważniejsze, że tutaj Buddha i nasi nauczyciele chcą, żebyśmy byli krytyczni. Jeśli chodzi o buddyzm, chcemy tutaj sprawdzić, gdzie jest źródło, żeby to były metody autentyczne. Jest to bardzo ważne. I jeśli jesteśmy bardzo zdeterminowani, my mamy około 700 ośrodków na świecie i w krajach społeczeństw zachodnich, w Ameryce Południowej, w Rosji. Na pewno wszędzie można znaleźć niedaleko nasz ośrodek. Nie medytujemy tutaj poprzez Skype czy na internecie. Nie jest to samo, nie robimy czegoś takiego. Czyli w tym wypadku są to unikalne metody, które Buddha dał swoim najbliższym uczniom i potrzebujemy ten kontakt osobisty.
Czyli jest to bardzo, myślę, że warto. Chodzi o to, żeby zrobić pewien wysiłek i żeby otrzymać te metody. Jeśli coś się staramy bardzo, zaczniemy to doceniać. Jeśli zaczniemy to doceniać, będziemy to robić. Ale tutaj nie ma wątpliwości. Jeśli te metody wprzęgniemy w nasze życie i zaczniemy je używać, rezultaty przyjdą. Tak jak przyszły dla tysiąca osób od czasów Buddy, którzy używali te metody. Metody są dane w naszym języku, po to, żebym mógł je wprzęgnąć w moje życie dzisiejsze. Nasze ośrodki funkcjonują na podstawie idealizmu, na podstawie przyjaźni. Nie ma hierarchii. Jedyną hierarchią jest oczywiście nasz nauczyciel, który reprezentuje tutaj Buddę. Tomek, czy chciałbyś jeszcze coś przekazać słuchaczom? Ja myślę, że na tym dzisiejszym świecie, gdzie jeśli spojrzymy na zewnątrz, wygląda to jako kolektywna konspiracja, zbiorowa konspiracja, że chcą nas tutaj przekonać, że wartości nietrwałe przynoszą nam trwałe szczęście. W takim świecie jest warto pewną ilość naszego mentalnego kapitału wprzęgnąć w trwałe wartości. I medytacja jest tutaj narzędziem, który przyniesie nam trwałe wartości, które Budda mówi już, że mamy je. Są niejako integralną częścią naszego umysłu. I bardzo bym życzył wszystkim, żeby spotkali w swoim życiu jednych z naszych największych nauczycieli z Himalajów, czy też Lamy Ole, który niejako przyniósł buddyzm do większej części krajów zachodnich. I mam nadzieję, że się spotkamy któregoś dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Tomek.